Dzień dobry, dzień dobry. Upały w całej Polsce, gorąco. A ja co? A ja mam, słuchajcie, sklepik. Klimka nawet nie chodzi, bo mam klimatyzację tutaj, ale nawet nie jest włączona. Przyjemnie, chłodniutko. Także rewelacja. A słuchajcie, najlepsze jest to, że takie upały są w kraju. A już dzisiaj czytałem na Onecie, że idzie jakiś niż genueński, genu coś tam i będą opady deszczu. Od 8 będzie lało po prostu Armagedon, koniec świata, budujcie arki, bo zaleje całą Polskę. Zobaczymy. Słuchajcie, jest niedziela, więc ja tak troszeczkę sobie odpoczywam. Przy pszczołach na razie nic nie robię, ale przyszedłem sobie tutaj do sklepu, bo niestety muszę rozebrać ten regał. Kupiłem, słuchajcie, regał, dałem za niego 1900, już wam pokazywałem, że on się akurat do tego zastosowania, co ja bym chciał, do słoików, kompletnie nie nadaje. Kupiłem go w takiej profesjonalnej firmie, która sprzedaje regały magazynowe i być może do magazynu, do innych rzeczy, no może by co z tego było, ale tutaj niestety nie. Obrócę wam kamerkę i pokażę, o co chodzi, chociaż już pokazywałem, nie? Ma tu wzmocnienia, takie bardzo fajne i półki są metalowe. Ja myślałem, że to będzie super fajne, słuchajcie, dla słoików, ale nie wiem, czy to widzicie. Te słoiki, o, postawię tak. Te słoiki, tu gdzie jest to wzmocnienie, mniej więcej, nie? To słoik stoi prosto, natomiast troszeczkę obok już stoi tak. Nie nadaje, po prostu no, nie nadaje mi się to. Dałem taką podwójną tekturę, 2 warstwy tektury, myślałem, że może tak troszeczkę wiecie, nie? Widać. Krzywo, jak po prostu szkoda gadać. Więc z racji tego, że się po prostu nie nadaje, no, mógłbym jeszcze ewentualnie na górę dać płytę OSB na przykład. Tak? Mam nawet płytę OSB, myślałem, żeby sobie powycinać takie formatki, położyć i tak dalej. Natomiast w komentarzach ludzie pisali, i zresztą w sumie chyba słusznie, że nie ma sensu się z tym jakby tarmosić. Kosztowało to prawie 2000 zł, 4-metrowy regał. Plus te płyty, plus to, plus tamto, jeszcze nie wiadomo, wiecie. Płyta ogólnie OSB brzydko wygląda. Do tego czasami się łuszczy, ja już nieraz pod paznokieć sobie wbiłem taki łupek właśnie wychodzący. Ogólnie nie, no nie, po prostu nie. Więc posłucham ludzi tym razem, bo myślałem, że może ten regał po prostu wezmę i gdzieś indziej go użyję. W tym starym sklepiku, co mam, tam jakieś półki, wiecie, no bo na jakieś tam pudła i tak dalej, no to jest super fajny regał, tak? Ale niestety na to zastosowanie, które ja potrzebuję, na słoiki, no nie za bardzo. Więc myślałem, żeby go użyć po prostu gdzie indziej, a kupić sobie inny. Ale ludzie mi piszą w komentarzu, że przecie, kurde, no to można zwracać do 14 dni, zwrócą pieniążki. I może mają rację. Zobaczymy, czy zwrócą, słuchajcie, bo ja znam, wiecie, ja bardzo dużo ludzi, bardzo dużo kupuję w internecie, między innymi na Allegro, więc dobrze wiem, że sprzedawcy, jak dostają zwrot, to po prostu wymyślają wszystko, żeby tylko nie zwrócić kasy, nie? No bo im to też, wiecie, nie na rękę, nie? Bo ten sprzęt już jest jakby, wiecie, nie zawsze jest w stanie idealnym. To zobaczymy, no spakujemy to, postaramy się tego nie poobijać, nie zrobić różnych tych takich dziwnych rzeczy, żeby to ładne było zapakowane. Nie mam pudeł, ale jakby pudła to nie stanowią problemu, bo no, sprzedawca nie może żądać, żeby było zapakowane w oryginalne opakowania. Takie są przepisy. Ponoć ostatnio gdzieś tam nawet oglądałem Prawo Marcina na TikToku i właśnie mówił, że żądanie, aby to było w oryginalnym opakowaniu jest w ogóle niezniszczonym opakowaniu, czy jakoś tak, to jest ta abuzywna, coś tam, ten zapis tam taki, że nie można, tak, nie można. No bo nie mam pudeł. Właśnie niestety, bo kartony u nas brali, pudła poszły na śmieci i oczywiście zapakuję to tak, żeby się nic nie stało, wiecie, żeby też sprzedawca nie miał problemu. Mam kartony inne, spakuję to w inne kartony, obwinę jeszcze, to nie było w folii bąbelkowej, to było tylko tak spięte takimi tymi i w kartonie. Ja to obwinę jeszcze folią bąbelkową, ładnie, żeby to doszło całe, nieponiszczone, niepoobijane, spakuję na paletę, wyślemy, no i zobaczymy, czy sprzedawca po prostu to rozpakuje, zobaczy, że jest niezniszczone i odda pieniądze, czy się będziemy bujać i będzie kombinował i wmawiał, że to wiecie, się uszkodziło, pogięło, nie da się, bo jakby ja wiem, że jest przepis, który mówi, że jeżeli sprzęt wróci na zwrot uszkodzony na przykład, to sprzedawca może potrącić, tak? I bardzo często właśnie Allegrowi cwaniaczki, ale jak to się odbije, czekajcie, muszę pomyśleć, jak to odmienić. Allegrowi cwaniaczki Allegrowe robią tak, że właśnie robią zdjęcie, czasami ale sami niszczą to.
Miałem takie sytuacje, kiedy był sprzęt tak zapakowany, że na 200% się w przesyłce nie uszkodziło. Ja mu to wysłałem, dostałem zdjęcie, że towar jest uszkodzony, do niczego się nie nadaje i zwrócił mi jakby złotówkę, nie? Natomiast no nie jest to zgodne z prawdą ani przepisami, bo potem doszliśmy do porozumienia jednak. Wystarczyło go odpowiednio uargumentować. Także zobaczymy, co to będzie. Muszę to, no bo mówię, nie jest mi to kompletnie zbędne. Ja jestem taką osobą właśnie, która nie chce za bardzo robić problemów nikomu, więc myślałem, żeby tego nie zwracać i właśnie, żeby to użyć po prostu gdzieś indziej sobie i tamten kupić. Ale być może właśnie ludzie w komentarzach dobrze mówią, że skoro można zwrócić, to wiesz, raz na 10 lat, kurde, jak kupiłeś 1000 rzeczy, to może jedną rzecz można zwrócić, może to karma jakby nie dopada cię później. Zobaczymy. No bo mówię, ten regał akurat u mnie przy moich zastosowaniach jest kompletnie bezsensowny i się nie sprawdził. Także dzisiaj mam taki plan, żeby po letku. Kawkę już piłem, ale herbatkę już też piłem, więc nie będzie picia, będzie po prostu praca. Trzeba to ładnie zapakować i po prostu zwrócić. I zobaczymy, jak tam dalej się sytuacja rozwinie. No i powiem wam, że staram się to zabezpieczyć po prostu tak, że nie było to tak zabezpieczone, jak do mnie przyjeżdżało. Bo te właśnie półki były po prostu tak jedna koło drugiej i w kartonie. Ja jeszcze mam taką akurat, znalazłem fajną, szeroką. Troszeczkę jest za wąska, ale robię tak, że robię przekładańca. Tak robię cyk, o. Na to kładę półeczkę i ona się, wiecie, nie stykają się, tylko przez folię się dotykają. Pyk. I na to kolejną półeczkę. Także w takim przekładańcu nic nie powinno się porysować. Potem jeszcze to leży na kartonie. Boki kartonu pozaginam. No będzie kombinowane, żeby to było ładnie zapakowane, żeby nic się nie sprzedało. Znaczy, żeby, już myślę o następnym zdaniu, żeby nic się nie uszkodziło, żeby sprzedawca mógł to nadal sprzedać, bo sprzęt uszkodzony wiadomo, nie dość, że mi zwróci mniej, no to on ma z tym problem później, nie? Bo wiecie, o co chodzi. Także staram się, żeby to było naprawdę super ładne, zapakowane, żeby się nic nie stało. Pół dnia zeszło zabawy, ale regał rozebrany. I powiem wam, że zrobiło się normalnie zaraz więcej miejsca. Ale niestety, no, regał jest potrzebny, musi być. Tu go spakowałem. W takiej oto formie. Na palecie. Jeszcze go spiąłem takimi pasami. Był niespięty, a ja go spiąłem, żeby był bezpieczniejszy. Śrubki, wszystko jest. Kurier zamówiony, 200 trzeba było zabulić. No i jutro odsyłamy i zobaczymy, co sprzedawca na to. Czy zwróci pieniądze, czy będzie kombinował i trzeba będzie się upierać i wojować. A tutaj powiem wam, że na razie nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu. Jedyne, co jakby znalazłem, to właśnie firma, która między innymi dla Castoramy robi regały. Tam są takie regały, bardzo ładne, czarne, 2-metrowe na szerokość, troszkę mniejsze niż ten czerwono-niebieski, bo mają 180, ten był 2-metrowy, ale no teoretycznie udźwig na półkę mają 500 kg. Tylko znowu to wiecie, 500 kg w kartonie na przykład, albo w jakimś takim, nie wiem, na przykład w takiej skrzynce, nie? Jak mam tutaj, nie wiem, wziąłbym rolki na przykład drutu, takie półkilogramowe w takiej skrzynce i taką skrzynkę wrzucił, no to będzie co innego niż właśnie słoiki, o które mi chodzi, tak? I może być tak, że znowu będą takie właśnie półeczki półokrągłe. Nie wiem, czy kupować, tym bardziej, że tamten regał jest jakby czteropółkowy i mają dostawkę też, bo można kupić regał i dostawkę, czyli jakby wiecie, nie? Te półki, 2 boczne nogi, ale 2 już nie. I wtedy jakby doczepiacie regał do następnego. I nie mają w ofercie. I pytałem, dzwoniłem, pan tam obiecał, że sprawdził i dał znać, że no nie mają tych dostawek jakby w sprzedaży i przynajmniej na razie nie planują ich jakby robić. Więc żeby mieć jakby takie 5-półkowe, jakbym chciał, no to musiałbym 3 regały kupić, tak? Ale one u producenta, bo one w Castoramie kosztują 700, ale znalazłem, że w Metalcasie jakby bezpośrednio u producenta kosztują 600. Więc nawet jakbym kupił 3 takie 4-półkowe, a złożył tylko 2, że tam z jednego bym dodatkowe półki po prostu jakby użył, nogi miałbym zapasowe na w razie czego,
no to nawet i tak by taniej wyszło, bo ten kosztował prawie 2000, a ten by wyszedł 1800, bo tam ci mają transport jakby w gratisie. A ten kosztował 1900 tam z groszem, nie? Czyli można było tego Metal Cassa od razu kupić i mieć święty spokój. Dobra, jeszcze skoczę do pszczół, bo mam odkłady, które robiłem, przywiozłem, nie otwierałem ich jeszcze. Dostałem wczoraj jedzonko, dzisiaj znowu dostanę jedzonko i muszę je pootwierać już, bo malutkie są, takie wiecie, żeby tylko matki się pounasieniały, a potem będziemy zasilać, bo to już czas na takie mocne odkłady raczej, bo jest lipiec, leci ten czas, słuchajcie, za niedługo sezon się kończy, już prawie się kończy, nie? Także nie wiadomo kiedy to śmignęło. To są te przywiezione odkłady i żeby się, wiecie, żeby się nie mieszały jeden z drugim, to je zostawiłem zamknięte na jakiś czas, ale tu jest ciekawe, bo tu mam garstkę pszczół, która sobie siedzi na wylocie. Nie otwierałem tych ulików, jak przyjeżdżałem tutaj, żaden nie był otwarty, tak żeby mi gdzieś tam jakieś na przykład pszczoły mogły odlecieć, wylecieć. Wszystkie są szczelne, bo były pasami spięte, więc nie ma tak, żeby mi się jakiś tam, wiecie, rozwalił, rozsunął czy coś. A tu jakieś pszczoły są. Nie wiem co to za pszczoły. Jedzonko przyniesione. Odkładówki pootwierane. No i czekam, kurde, słuchajcie, czekam na te folie od burnatów. Mam nadzieję, że w poniedziałek wyślą, więc na wtorek, środę będą, bo po prostu makabra. Te krzywe folie powodują to, że gdzieś tu jest szpara pomiędzy podkarmiaczką a tą folią. No niestety, na słońcu się powyginały i jest tak, że no, w większości uli nie ma problemu, ale tutaj no, w dwóch powyłaziły w tą podkarmiaczkę. Muszę je teraz wytrzepać, wyczyścić, niech normalnie wchodzą do ula wlotem. I te wszystkie folie, jak mi tylko przyjdą, no trzeba będzie powymieniać po prostu, bo to jakoś musi być porządnie i będę musiał pamiętać, żeby je chować, żeby nie zostały na słońcu gdzieś, bo się bardzo gną. Odkłady nakarmione, polane, otworzone, oblatują się. Gdzie niegdzie wylazły, gdzie niegdzie nie. W przyszłym tygodniu przychodzą mi matki. Pojutrze chyba. To wsadzimy matki, to już będzie ostatnia seria. I trzeba się szykować do końca sezonu. Bo to wiecie, nie ma to tamto. Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny dzień w Wąchocku. Zdecydowanie pogoda się zmieniła. Słuchajcie, komu przeszkadzały upały, to niestety teraz ma zimno i pada. Kurde, ciemno będzie, bo nie ma prądu, słuchajcie, w Wąchocku. Pada deszcz od 2 dni, ale ja nie sądziłem, że akurat o padu deszczu to mi zrobią, że prądu nie będzie. I nie ma prądu, więc siedzę sobie po ciemku. Tylko kasa fiskalna mi tam pika, że pracuje na akumulatorze i uwaga, i mają podłączyć do tego, nie? Do prądu. I co? Pokażę wam tutaj, słuchajcie, bo tu się zmieniło. Piękna zasłonka się zrobiła. Taka, kupiona na temu. Tam trochę badyl się opuścił, bo muszę go, tutaj mocowanie muszę zrobić po prostu, porządne. Ale jest ładna zasłonka. Ten regał, który tutaj miałem, ten taki czerwono-niebieski, co pisaliście, żebym po prostu no, żebym go rozłożył i oddał. To tak, słuchajcie, zrobiłem, rozłożyłem, oddałem, zobaczymy. Wczoraj wysłany, dzisiaj tam doszedł. No, w świetle jakby przepisów prawa sprzedawca ma 14 dni, żeby zwrócić pieniążki, czy tam ileś, znaczy niezwłocznie, tak, ale nie później niż w terminie chyba 14 dni jest, czy 7, nie pamiętam. Ale poczekamy sobie, zobaczymy, czy oddadzą, czy będą mówić, że używane i zepsute. Zapakowałem jak mogłem. Nie pokazywałem wam właśnie, bo wiecie, ja wam właśnie mówię, że z jednej strony, kurde, ja się nie nadaję właśnie na tego YouTube'a. Bo ja ciągle zapominam. Telefon mam przy sobie, nie? Więc takie tam TikToki szybkie, krótkie, to ja mam cały czas, kręcę, pyk, pyk, wyciągam i coś tam sobie nakręcę, ale kurde, na tego YouTube'a to trzeba pamiętać, żeby tą kamerę ze sobą brać i tak dalej. Nie wiem, może telefonem, tylko że telefon właśnie o to chodzi, że kupiłem sobie, słuchajcie, nowszy, a ma kamerę gorszą niż tamten, co miałem, nie? Także w każdym razie tak, regał oddałem,
Na razie jeszcze nie kupuję nowego. Mam w planach Metal Casa, taki naprawdę fajny. Czarny. Będzie ładnie wyglądał. Półki mają niby udźwig 500 kg, także będziemy testować i zobaczymy, jak to będzie. Tylko tutaj wejdą 2, a ja mam taki plan, żeby kupić 3, żeby było więcej półek. Czekajcie, tak patrzę, bo... Dobra, UPS-ik przyjechał po paczuszkę. Okej, paczuszki przekazane, pojechały w świat. Powiem wam, że sklepik pszczelarski troszkę już tam zaczyna coś sprzedawać, bo wiecie, od jesieni, od zeszłego roku to była po prostu bida z tą sprzedażą. Coś tam już się zaczęło dziać, bardzo się z tego cieszę. Kręci się, ale jaki jest problem, słuchajcie, jaki jest problem? Problem jest taki, że wczoraj mi przyjechały matki pszczele, a pogoda jest taka, że od wczoraj, słuchajcie, leje, po prostu leje non-stop, jak z cebra. Potrzebowałbym je, mam odkłady już zrobione, potrzebowałbym je tylko wsadzić po prostu, ale leje, po prostu non-stop leje i to takie, wiecie, tak leje, że w sklepie dzisiaj rano miałem kałużę. I się przeraziłem, że mi sklep tu gdzieś przecieka, słuchajcie. No przecieka niestety, ale o tyle dobrze przecieka, że będzie się dało to naprawić, bo przecieka pod spodem, pod płytą. Już wam pokazuję, o co chodzi i objaśniam, jeżeli kogoś to oczywiście interesuje, bo podejrzewam, że większość z was, chociaż kurde, trochę przestało padać, to może zaraz polecę do pszczół. Zobaczcie, tu chodzi głównie o to, że fundament, ta płyta betonowa troszeczkę wystaje tutaj, nie? O, tu. I tak samo tu. Tu kawałeczek wystaje. I tędy właśnie spodem, gdzieś tutaj od spodu przeciekło i mi się w sklepie tutaj pod stołem tam zrobiło mokro, a kałużę miałem, słuchajcie, tu przy komputerze. Siadam do komputera rano, a tu jest taka kałuża wielka. Także o tyle dobrze, wiecie, bo gdyby to gdzieś tam z góry kapało czy coś, no to kurde, trzeba by, czy po ścianie, to by trzeba wszystko tu, wiecie, rozbierać, uszczelniać i tak dalej. O tyle dobrze, że jeżeli to dołem zacieka, z tej płyty tu się zbiera i podcieka, no to wystarczy, to będzie trzeba zasilikonować. I tyle. No i cóż, trzeba będzie to zrobić, jak trochę wyschnie. Tu ciekawe są wzory, słuchajcie, na drzwiach. Nie wiem czemu takie. Stawiam, że to może ślimak łaził po ścianach. Także troszkę się rozpogodziło. Pada dalej, ale już troszeczkę mniej, że mogę stać, wiecie, bo wcześniej to była taka ulewa, że się nawet po prostu stanąć nie dało, bo cały człowiek mokry. Także być może polecę szybciutko na pasiekę, bo mam 10 matek, mam tutaj jednodniówek jeszcze. Wiem, że lipiec, kurde. Czekajcie, ja sobie tylko tą hasę wyłączę, bo po prostu... Nie wyłączę. Zrobili takie zabezpieczenie głupie, że się nie da przycisku nacisnąć. Dobra, będzie piszczała. Mam 10 matek jednodniówek, wiem, że trochę późno, no ale trudno. I gdzieś tu jeszcze miałem... Nie wiem gdzie. Gdzieś tu jeszcze miałem w każdym razie. Miałem matki Elgony od Bartka, takie unasienione już. I muszę je właśnie poddać, żeby one, wiecie, choćby powisiały tam 2-3 dni w klateczkach, żeby była pogoda taka, żeby dało się przejrzeć gniazdo, bo odkłady były zrobione, przywiezione z pasieki, postawione i tyle. Więc na pewno tam są mateczniki w środku, na stówkę. Trzeba to wszystko pozrywać, poczyścić. Także trzeba się wziąć za robotę. Teraz przestało padać, więc może teraz. Chyba że mnie zleje. I jak mnie zleje, to trudno. Albo ewentualnie pójdę, już tak myślałem właśnie, z parasolem. Miałem taki nawet wędkarski, taki duży, olbrzymi parasol, pod którym bym się schował, kurde, tylko nie mam jak tego trzymać. A on ma taką sztycę na dobrą sprawę wkręcaną w ziemię, nie? Tylko, że to jest jakby parasol nie do stania pod nim, tylko do siedzenia. I on jest niski. Jak se go wbiję, to musiałbym pod niego tak wchodzić, nie? I nic już nie zrobię, a no muszę tam już w tych ulikach są podkarmiaczki u góry i będę musiał to właśnie, nie wiem, na zapałkach może powiesić, tak? Tak to kurde, jak nie miałem właśnie podkarmiaczek, to jest właśnie ból. Jak nie mam podkarmiaczek, to jest wszystko fajnie, nie? Można ciasto rzucić, można matkę właśnie położyć tak na ramkach. Wiecie, daszek do góry, kładziesz i sprawa załatwiona. Jak jest powoko podkarmiaczka, to trzeba ją zdjąć, folię zdjąć, powiesić, to ramki rozsunąć. Trzeba trochę pokombinować, nie? Na razie ich nie będę wyłamywał. Zostawię tutaj zamknięte. Powieszę. No a jak będzie trochę lepszy dzień taki, że będzie można przeglądnąć, no ma tam niby cały tydzień padać. Niektórzy mówią 2-3 dni. Zobaczymy. No ale na dobrą sprawę to tam parę dni mogą powisieć. No. Tak trzeba będzie zrobić. Trzeba się będzie brać za robotę, powiesić to i tyle. No cóż zrobię? No nic innego nie zrobię, no nie wymyślę.
Najwyżej jeszcze tak myślałem właśnie, żeby z normalną parasolką pójść, bo tu normalną parasolkę, wiecie, tak samo mogę tutaj szyją potrzymać, nie? Tutaj parasolek, nie? I tak może porobić. No coś trzeba będzie coś kombinować. Trzeba będzie coś kombinować, kurde, bo nie zawsze pogoda jest taka, jaką byśmy chcieli. No a też bez sensu, żeby te mateczki, wiecie, leżały dzień, dwa, trzy tutaj u mnie w sklepie, czy w domu na szafce, czy coś. Jak już pszczoły mogą wąchać te feromony, nie? I się zaznajamiać i już się tam kolegować z tymi matkami. Także trzeba. No i co? Zabezpieczony. Z dymem, dłutem i tak dalej. I lecimy. Pada. Leje. Kropi. Pszczoły mogą być poddenerwowane, także trzeba się zabezpieczać. Zobaczymy, czy mnie tu zeżrą, czy nie zeżrą. Wziąłem sobie matki do kieszeni, paczkę zapałek. Na zapałce będę wieszał. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. I co? Na razie pyk. I tu jest tak właśnie. Tu jest właśnie problem, że założyłem sobie do tych uli powałko podkarmiaczki. Czekajcie, może bym tak troszkę dmuchnął tutaj. Pod tą folię się trzeba dostać, bo to są takie folie. I dobrze by było, żeby mi nie powychodziły po prostu. Bo jak tutaj zaczną wyłazić, to wiecie, o co chodzi, nie? A zimno jest, pada deszcz, będzie im smutno. O. Widać? Złapało ostrość na ten. Złapało ostrość na podkurze. Klateczka na zapałce, zawieszona pomiędzy tym. Bardzo ładnie jest, folia dolega, nie? I tyle, i tak to zostawiamy. I teraz musimy wszystko to samo w kolejnych ulach zrobić. Czekajcie, bo ja myślę, jakby to właśnie zrobić. Trochę brakuje ręki. Ale tak to, żeby zrobić, żeby właśnie nie powyłaziły, żeby nie robiły bałaganu. Tu się folia jeszcze odgięła. No, udało się. W miarę szybko. Nie wychodzą, nie łażą po ulu, także spoko. No i powiem wam, że wszystko fajnie, sprawnie idzie. Tu jest ciacho. Jest dość chłodno, więc się nie wzbijają do lotu. No i dobrze, bo potem jest problem, jak wylezą z ula, chodzą po tych podkarmiaczkach i tak dalej, trudno je zagonić. A tak to jest w miarę szybko i sprawnie. Rozsuwam ramki, wkładam klateczkę, zamykam i resztę będziemy robić, jak będzie ładniejsza pogoda i będzie można zajrzeć do gniazda. No i co? 18 godzina, porobione, słuchajcie. Pszczoły powsadzane i znowu leje. Ten niż genueński po prostu. Najpierw gorąco, słuchajcie, ja nie wiem, co się dzisiaj w tym roku, co ja gadam, w tym roku ogólnie, nie wiem, co to się dzieje. Najpierw zimno, potem deszczowo, potem wieje, potem nagle upały, teraz jakieś niże specjalistyczne takie właśnie, to po prostu tyle wody. Ja nie wiem, i to wszystko u nas w Polsce, słuchajcie, jak tak patrzymy, ja ostatnio widziałem taką mapkę w ogóle zimna, cała Europa ciepła, Niemcy ciepłe, nie? Hiszpania, Portugalia, Włochy, wszystko ciepłe, a w Polsce takie zimne. No i teraz co? Teraz deszcze mamy. Wszyscy na nas po prostu. Co oni od nas chcą? I pogoda, i temperatury. No nie wiem, włożyłem na razie matki, zobaczymy, ile dni tam powiszą. No, na dobrą sprawę matki jednodniówki, wczoraj kupione, byłem w Iłży u Kamila i takie świeżutkie kupowałem, więc no wiecie, te 4-5 dni, powiedzmy ten tydzień nawet mogą powisieć spokojnie, nie? Matka i tak wcześniej nie będzie wylatywała na loty i tak. Zresztą nie ma pogody. Mam nadzieję, że się trafi jakaś pogoda, bo trzeba będzie zerknąć, pozrywać mateczniki, co te tam będą kombinowały, no i wypuścić te matki później, nie? Wyłamać te zabezpieczenia, ale
Jeszcze myślałem, że zajrzę do tych moich mateczników, co mam jętera wsadzonego. Tak mnie wygoniło, słuchajcie, z pasieki, zaczęło lać, że musiałem do domu uciekać, bo już cała bluza była mokra, już mi wiecie, nie lubię takiego, jak mokry materiał dotyka skóry, taki zimny. Także nie, trzeba będzie dokończyć po prostu innym razem, jak będzie fajniejsza pogoda. A na razie co? Na razie herbatkę sobie piję. Wziąłem sobie telefonik, jakieś tam TikToki ponakręcam czy coś. Jeżeli ktoś z Was mnie ogląda na YouTubie tylko, to ja polecam TikToka. Tam są krótkie formy, krótkie, treściwe. Jak kto nie ma czasu, żeby takie długie oglądać, to właśnie tam. Krótko i na temat. Tu zresztą też shorty są, gdyby co. Na Facebooku, na Instagramie. Także zapraszam na wszystkie moje inne socjale. Thank you.